Ale trawa wyrosła, nie? Polało, pierwszy dzień słoneczka, także słuchajcie, siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, druga instalacja, układ 12V, 800W pik, tak będę 400, 800, 1200 liczył, bo to są panele akurat większe, ale bardziej stosuje się do zaleceń producenta regulatora i tego się trzymamy, a że regulator może troszeczkę więcej, no to już tylko na plus tak naprawdę. Także instalacja 12V, 800W pik, z przetwornicą 2000W i baterię mamy LiFe po 4 12,8V, 100 Ah. Także tak to się przedstawia i dodatkowy pierwszy temat tu się pojawia taki, że widzicie, te panele są w takim troszeczkę nietypowym kształcie. To jest kierunek zawsze, to jest południe zawsze. Nie patrzcie się, w którą stronę słońce świeci prezentacja, bo ja muszę nagrywać, żeby na mnie słońce świeciło, żeby to było fajnie widać, żeby wyście widzieli wszystko. Ale ogólnie zawsze tam jest południe. I tutaj, słuchajcie, mamy instalację południowy wschód, południowy zachód. Dlaczego tak? Już wam tłumaczę. Regulator w układzie, regulator to jest 30 A, 12V obsługuje do 390W, 420W przepuści, to wszystko zależy od napięcia. On tak jest liczony do 13V napięcia, jak macie 14V napięcie, także 420W też spokojnie wypuści. Co jak później obrócimy, wam też pokażę, jak to właśnie działa. I można by było dwa panele dać koło siebie, prawda, na balkon, ale wtedy tracicie, bo tylko połowa mocy wam idzie. Jeśli miało być to na balkonie, to będzie w kolejnych instalacjach, no to wtedy trzeba po prostu przejść albo na 24, albo na większy regulator, co też będzie w kolejnych odcinkach. Dobra, bo nie o tym. Wschód za południowy wschód, południowy zachód robi nam to, że łapiemy więcej tego słońca, a dalej w miarę tak na maksa obciążamy tylko ten regulator, tak troszeczkę więcej niż max, a nie pchamy w niego 800W w jednym momencie, a później już po prostu mniej. Dobra, przejdziemy teraz do tego, z czego jest ta instalacja zbudowana. Czyli tak, mamy dwa panele, kolokwialnie 400, tu jest 435. Później z paneli wychodzą nam takie tutaj wynalazki. To jest rozdzielacz, bo jeśli mamy panele w dwóch kierunkach, już potrzebujemy diody. I zrobię też o tym film. O, już diody się nie dość, że słońca nagrzały, to już o swojej pracy raczej nie, bo to jest bifacjal i tak produkuje. Słuchajcie, ja tutaj stoję, a on 170W produkuje, bo świeci nam tutaj po prostu w tą stronę. Mamy diody po to, żeby jeden panel po prostu, jak ten będzie w cieniu, a ten będzie w słońcu, żeby ten nie grzał tego, albo ten nie grzał tego, tylko cała energia, żeby po prostu płynęła do regulatora, a regulator już sobie musi poradzić z tym, co po prostu, z czym, co mu poda. I regulator też musi po prostu ogarnąć temat ładowania. Dobra, ja się dalej rozgaduję nie w to, co trzeba. Mamy panele, słuchajcie, mamy diody, mamy rozdzielacz, bo jednak trzeba dwa panele wpiąć później w jedną kupę, także ja mam na 4 rozdzielacz, można na 2, nie przeszkadza. Z rozdzielacza to wszystko idzie na bezpiecznik 16 amperowy. Później tutaj nam leci przewodami. Tutaj dalej przewody 4 mm, 4 mm. Tutaj też może być 4 mm, bo na regulatorze cały czas mamy ograniczenie. Tu max widziałem, jak testy robiłem, jeszcze jak wrócimy, zobaczycie, 14,5 ampera, także nie ma problemu żadnego. Także 16 A zabezpieczenie. Przewody też mogą być śmiało, tutaj 4 mm. Mamy regulator. Regulator jest 30 A, jest 12V, 30 A, 50V, 30 na 50, no może tak. Czyli panele nie mogą mieć więcej jak 45 VOC. I o tym mówię oczywiście w innym filmie, co wam wrzucę w opisie filmu. Jak dobrać właśnie panele do regulatora, żeby go nie spalić, bo niestety to VOC, prąd niszczy regulatory. No i tyle. Dobra, słuchajcie, regulator tutaj sobie jest z regulatora. Moim zdaniem dajemy przewody i jakie wam się najgrubsze zmieszczą. Nieważne, że tylko 30 A idzie, ale będziecie mieć ze 4 metry tego przewodu. Ogólnie najlepiej, żeby to wszystko było w jednej kupie. Wszystko, co jest tutaj DC, te sprawy tutaj, żeby było w jednej po prostu kupie, jak najbliżej siebie, bo to jest 12V i sorry, będę też robił testy akurat może nawet na tej przetwornicy 2 baterie, zapnę tu jakiś przewód, do tego jeszcze 10 mm kwadrat,
pociągniemy ze 170 A, zobaczycie się, czy się spali ten przewód, czy się nie spali, co się z nim stanie. Termowizję się wstawi, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tak, tutaj mamy przewody jak najgrubsze, ja mam gdzie te akurat dychy, to chyba grubsze nawet nie wejdą. Później mamy bezpiecznik 30 A. Dlaczego 30 A? Bo regulator jest 30 A. Regulator wypuszcza 30 A, 30, 31, no tak się cały czas tam sobie kombinuje. Dlatego bezpiecznik też jest 30 A. Mimo że regulator ma swoje tam zabezpieczenie, zawsze lepiej dać dodatkowy bezpiecznik. I schodzimy, tak naprawdę moglibyśmy zejść do akumulatora i przetwornicę też moglibyśmy wpiąć pod akumulator, ale pasuje zawsze dać bezpiecznik. Dlaczego bezpiecznik? Słuchajcie. Znaczy może tak, schodzimy tutaj, wchodzimy na szynę, busbar z bezpiecznikami, busbar pod minusy. Bardzo fajna rzecz, bo wierzcie mi, nie skończy się na jednej baterii, tylko będzie na pewno rozbudowa i później sobie tylko dopinacie pyk, 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 ile wam pasuje. Jeśli bateria, tutaj mamy LiFe po 4, 12,8V, 100 Ah, no ma 100 Ah i BMS też jest 100 amperowy, producent tak deklaruje, to dajemy sobie bezpiecznik 100 A. Nieważne, że się pojawia wiele filmów właśnie o jakichś bateriach, że BMS-y w nich nie zatrzymuje albo coś, to wy macie myśleć i jaką macie baterię i ile macie z niej pobrać prądu. To nieważne, że ja tutaj założyłem przetwornicę 2000 W, ale trzeba podejść do tego tematu z głową. I jak się zapomnimy, to niech się nam ten bezpiecznik przepali, ale nic nam nie wybuchnie, nie spuchnie, nic się nie zapali. To jest właśnie bardzo ważne. Doszliśmy do akumulatora, tak, bezpieczniki. Słuchajcie, później energię wyciągamy na przetwornicę. No, murek się rozkrzyczał, moja małżonka elektrykiem wróciła, także będzie chwilę chaosował pewnie. Trudno. Tak to jest. I tak, przetwornica 2000 W, 2500 W do układu 12V. Ja polecam, ale mówię z głową. Tą przetwornicę, o co to tam jedzie, takie dziwne z kogutami. Powodowie gazowe, to nie do nas. Polecam większe przetwornice dlaczego? Nie dlatego, że na przykład z jednej baterii wyciągniecie sobie tam 2500 W, bo prędzej usmażycie baterię i wam się dom zapali, tylko chodzi o to, że taka przetwornica jak będzie chodziła sobie na 400 W, 300 W, od czasu do czasu trzeba będzie, tylko mówię dalej z głową, do stosownego amperażu właśnie baterii. Jeśli będą dwie baterie, to już będziecie mieć 2 Ah, już można sobie wtedy pociągnąć te 1,5 kW, nawet 2 kW z takiej przetwornicy, bo tam ogarnie to temat, bezpieczników nie popali, układ wytrzyma, najważniejsze wtedy przewody. Już przynajmniej z 50 mm², to są takie z tej przetwornicy, zobaczymy jak to się spisze. Fajny sznur, bo o, widzicie, można go w każdą stronę tutaj montować, niby, że to jest 32 mm², zobaczymy jakie 150-170 A puścimy przez nie na testach, zobaczymy czy będą świecić, czy nie będą świecić. Dlaczego przetwornica duża? Właśnie dlatego, że przetwornice oczywiście mają wentylatory i inne sprawy i nie każdemu pasuje, żeby ten wentylator chodził, nie? Jak kupicie jakąś 600, no to za chwilę brakuje, bo by coś mocniejszego podpiął przez chwileczkę, jakiś czajnik, jakieś coś czymś zadziałać, prawda, raz na pół roku, nie? A tak normalnie to jak ona będzie sobie tam chodziła na te, nie wiem, 20 A, 30 będzie pobierało, te 200-300 W, to się nawet wentylator nie włączy, będzie cisza i to jest bardzo fajna rzecz. Także mamy przetwornicę, tutaj jeszcze takie ona ma dodatkowy włącznik, bardzo fajny temat. I słuchajcie, tak, dalej mamy jeszcze tutaj taki temat jak bocznik. Tutaj mamy taki temat jak bocznik, o tutaj znajduje się bocznik, bo ten bateria nie ma Bluetooth. I tak z ciekawości, taki pomiar prądu właśnie, co wchodzi do baterii, co wychodzi. Tutaj jest właśnie taki wyświetlaczek i on nam pokazuje naładowanie, a mi to fajnie jeszcze do tych testów tutaj pokazuje. Tutaj mamy 2 multimetry, co jak obrócę wam to wszystko będzie pokazywało, ile amper idzie z jednego albo z drugiego panela. Jak będziemy go obracać tego do słońca, tego bokiem albo jeszcze tak inaczej, to fajnie będzie widać właśnie, że z tego idzie mniej, z tego idzie więcej, ale to wszystko działa. Kiedyś zrobię właśnie test, właśnie, że postawię taki układ z diodami, bez diod i będziemy obserwować, co lepiej działa. Mam akurat 2 regulatory MPPT i można będzie sobie na jednym i na drugim obserwować właśnie, ile amper leci nam z instalacji, gdzie ten prąd się podziewa. Sam jestem ciekaw tego tak naprawdę. Także z umówienia, słuchajcie, chyba wszystko teraz. No właśnie, teraz co jest ważne,
bo to zawsze na początku powinienem mówić, zapomniałem, ale już nie chcę tego nagrywać od nowa. Słuchajcie, to jest moje widzimisię. Kopiowanie tego robicie na własną odpowiedzialność. Jeśli się komuś przy tym krzywda stanie, no to nie miejcie później do mnie pretensji. Pamiętajcie, trzeba myśleć i jeszcze raz myśleć w takich tematach, bo układy 12V niestety są najbardziej niebezpiecznymi układami, przez to, że mamy mały prąd, a duże wymagania, a jak idzie powyżej 100 A, to niestety, ale zaczyna się wszystko ładnie świecić, grzać, a to nie jest ani troszeczkę dobre, także ja zawsze polecam na każdy bezpiecznik, z każdej baterii, to co producent każe, nie? Czyli 100 A, producent każe, więc jak 100 A nie ciągniemy, w tym przypadku do 1200 W będzie tyle, basta. Później niech się zagrzeje bezpiecznik, niech się przepali, to jest właśnie po to ten bezpiecznik, żeby on myślał za Was, nie żadne automaty. Bezpieczniki, słuchajcie, topikowe, on się spali i koniec. Automat będziecie pstrykać 20 razy, a on później zadziała, nie zadziała, albo go zespawa w środku i tyle. Dobra, przejdziemy do elementów. Prosiliście, żeby tak pokazać element po elemencie, także no, uczymy się na spokojnie tego wszystkiego, no to lecimy do elementów. I tak, no jeszcze mi się telefon nie przegrzał, to całe szczęście. Ja tutaj w tym ekranie prawie nic nie widzę. No i dobra, słuchajcie, panele jak panele, że tak powiem, każdy panel jak dla mnie taki sam, czy taki. Z paneli wychodzimy, słuchajcie, plusami tutaj, minusami tutaj. O, zawieszę od razu te, niech sobie, albo go obrócimy, to będę zawieszał. Bo to teraz i tak te prądy, znaczy, no nie, dobra, po kolei, bo zaraz zaczynam mieszać. Z plusów paneli wychodzą nam diody. Tutaj mamy diody 30 A. Wpiszecie sobie na Allegro dioda fotowoltaiczna, dioda PV, wyskoczy wam takie coś. To jest zwykła dioda 30 A wsadzona, ale od razu zrobiona jak MC4, czyli też nie da się inaczej jej wpiąć. Ona tylko na stronę plusową pasuje, tylko klik, wpinacie i jest ok. Dalej mamy, słuchajcie, taki rozdzielacz. W takim przypadku na dwa panele potrzebuję, czy tylko na dwie strony rozdzielać. Wierzcie mi, różnie to w życiu jest, a powiem wam, koszty nie były duże. Ja w moich eksperymentach akurat na 4 sobie wziąłem, bo trzy panele na pewno będę testował, 4 to już stron świata brakuje, ale może coś innego wymyśli, zobaczymy inne układy. Niech sobie będzie, także tutaj mamy rozdzielać, żeby te wszystkie plusy, połączenie oczywiście to jest równoległe, jak widzicie, o, połączenie równoległe, co nam robi, że dalej ten zły prąd zostaje nam na tym samym poziomie, ale ampery idą w górę. Czyli ampery natężenie prądu, a napięcie prądu zostaje na tym samym poziomie, co z każdego panela praktycznie. Nie sumują się, tylko sumują się ampery, a w połączeniu szeregowym macie na odwrót, że widzicie przyczek, to akurat przyczek jest, ale to fajnie to obrazuje. Widzicie, macie tu już prąd trzykrotnie większy, a ampery na tym samym poziomie. Te układy już są do regulatorów, które mają 150 V, a taki układ jest do regulatora, który ma 50 V no, pracy swojej. Także fajnie to jest pokazane i od razu też układ baterii, jak można zbudować sobie w systemie szeregowy, równoległy, zwiększanie napięcia, zwiększanie pojemności. Tu macie zwiększanie napięcia i pojemności też w jednym temacie. Także mamy rozdzielacze. Jak nam tu idą trzeba 4 mm, to z rozdzielacza też można śmiało sobie rzucić 4 mm w takim przypadku, bo więcej jak 14 A nie pójdzie i na tą długość przewodu tam ileś tam nawet metrów, bo jasne, że wiadomo, że panele będą gdzieś tam dalej i to wystarczy. Mówię, na takim układzie bez żadnego problemu. Dalej lecimy. Bezpiecznik topikowe czy automatyczne. Bardziej automatyczne przy takich układach, bo czasem chcecie coś pogrzebać, przy regulatorze poprzepinać. To robicie tylko pstryk. Tylko pamiętajcie, że jak robicie pstryk, to nawet oprzeć jakiegoś karton o panel. Niech tutaj ten prąd po prostu spadnie, żeby mniejszy łuk był. Mimo że dedykowane bezpieczniki, to żeby mniejszy był łuk. Takie bezpieczniki tutaj mam. Ja akurat takie używam, na razie się sprawdzają. Można innych, nie wiem. Z takimi się na razie bawię. Dalej lecimy przewodami. 4 mm, wchodzimy do regulatora. O, ten regulator akurat miałem tutaj temat jeszcze właśnie o zarabianie końcówek. Jak macie czym, to sobie pozarabiajcie końcówki.
a jak nie macie czym, no to trzeba na przewodach, ale to trzeba bardzo mocno. Tu są 10 mm kwadrat, to jest ok, ale jak będą czwórki, to taki przewód pasuje zawinąć jeszcze raz i wtedy dopiero go włożyć, ale pasowałoby zrobić oczko. No, nie każdy ma, jak robię amatorsko, właśnie sprzęt do robienia oczek. A w przypadku regulatora to mamy już tutaj takie końcóweczki, tylko akurat tutaj nie mam tego regulatora. Mamy takie końcówki specjalne w zestawie, to się zakuwa i się tutaj po prostu, słuchajcie, wpina. Także wchodzimy w regulator. Tutaj regulator jest w układzie 12V i on ma, o już coś czuć żeberka, słuchajcie. Nagrzało się wszystko, 40 stopni, tu specjalnie czujnik temperatury wsadziłem, 40 stopni mają żeberka. Regulator za bardzo nie pracuje, bo 5,5 ampera idzie z paneli, co nam daje, czy to będzie widać, właśnie muszę się obrócić, będzie lepiej widać, 160 W idzie, 12 amperów idzie z regulatora, słuchajcie, od tyłu tych paneli, co są pozasłaniane czym popadnie, także idziecie prawie połowa mocy idzie, 166 W. Dobre. Tak, regulator 12V mamy tutaj, jest tutaj, o, moment, gdzie jest ten, a właśnie tak, o tutaj jak widzicie, kurde, muszę zrobić tak ładnie, żebyście wy coś widzieli, czyli mamy 12,24, ale tutaj mamy dalej bateria 10,32, max solar input 50V, to jest ważne, czyli panel VOC panela nie może mieć więcej jak 45 V, maksymalne ładowanie 30 A, maksymalny pobór 30 A mamy i tutaj mamy przy układzie 12V max solar panel 3900 W, tylko to nam wynika, słuchajcie, z przelicznika po prostu 12V, znaczy nie 30 A przez 13V razy 13V 390 nam wyjdzie w takim układzie. W układzie później 24780, czyli ten układ by niby pasował do 24V, ale jak jest ustawiony południowy wschód, południowy zachód, regulator to ogarnie, a więcej energii po prostu sobie zgarniecie. Dobra, przez to, że regulator jest 30 A, mówię wam tak jak tutaj, co wam wejdzie najgrubsze przewody, jakie możecie wsadzić, takie wsadźcie. Bezpiecznik topikowy oczywiście, taki o cyk, zamykany. Ja to wszystko w opisie filmu w miarę wam powrzucam. To jest wszystko do znalezienia na różnych aukcyjnych takich tematach. I schodzimy do busbara. Można na 2, można na 3, na 4. Powiem, najlepiej to wychodzi chyba na 4. Nie są to jakieś nie wiadomo jakie pieniądze, ale macie już szynę zbiorczą plusową. Tutaj sobie podpinacie baterii. Pasuje wam 4, ewentualnie więcej, ale to już dalej będę zabezpieczać. Ja jestem zwolennikiem, żeby każda taka bateria jeszcze miała osobny bezpiecznik. Chyba że łączycie to później sobie tam szeregowo równolegle pomiędzy nimi, no to wtedy na wyjściu dalej, jak się spali dalej, obwód po prostu odetnie. Czyli busbar, przewody do busbara, znaczy tak, dobra, busbar plus, busbar minus, bo ja dalej zeskoczę z tematu. To tak samo macie szynę zbiorczą, sobie podpisacie regulator, przetwornicę. W moim przypadku jeszcze bocznik na przykład został podpięty. Bocznik musi być zawsze pomiędzy bateriami, zależy ile tam sztuk macie, a busbarem, bo cała energia, która podchodzi tutaj z regulatora, to musi być przez ten bocznik widoczna i on musi naliczyć ją na plus i później jest wyciągana, prawda? Jak włączycie przetwornicę, to energia pójdzie stąd i energia też pójdzie z regulatora wam. Także nie może tutaj jakiegoś zamieszania być, bo bocznik jest tylko po to, żeby mierzyć pojemność waszego magazynu energii. Także przewody w układzie 12V minimum 35 mm2 do obciążeń 100 A, a najlepiej 50, to po prostu im grubsze przewody, tym lepiej dla waszego bezpieczeństwa. Bateria w tym przypadku, słuchajcie, 12,8V 100 Ah, czyli 1,2 kWh. Już na taki układ to już by pasowało dwie takie baterie, żeby było z 2,5 kWh albo jedna 200 Ah, żebyście też mogli używać więcej mocy z przetwornicy. Przetwornica 12V 2000 W mocy ciągłej, szarpanej około 4000. To będzie na testach, ona dostanie w dupę, że tak powiem, będzie podpięte dwie takie baterie 200 Ah, czyli przy pełnym obciążeniu ponad godzinę czasu, 150-170 A, zobaczymy ile pod nią się podciągnie
i musi to wytrzymać. Miał takie fajne, dedykowane, słuchajcie, przewody. Znaczy fajne, ja jestem zwolennikiem takiego przewodu, ale powiem wam, to jak nie ma miejsca, to jest super. Naprawdę, taki warkocz super. Tu są 4 dziesiątki, ale to jest licznik jako 32 mm². Nigdy nie liczcie 1 do 1, bo zawsze jest odpad, że tak powiem, kurde, z pojemności przewodu, źle to powiedziałem. No i tutaj mamy jeszcze do bocznika właśnie taki monitorek energii. Powinniście to widzieć. On nam pokazuje, ile jest amperogodzin. Ja z niego jeszcze film zrobię. To się wszystko ustawiał. Tutaj trzeba w nim ustawić magazyn, ile ma amperogodzin, górny i dolny zakres voltów, żeby on wiedział, gdzie jest 100%, gdzie jest 10%, 5% czy jak tam tak naprawdę jeszcze. Na razie go sobie obserwuję. To jest, mówię, taki dodatek. Przy jednej baterii macie to najlepiej wziąć z Bluetoothem i wtedy wszystko wiecie. A tak to przy większej ilości baterii to fajny temat, bo w miarę mniej więcej wam ten magazyn policzy. Nie jest to idealne urządzenie, ale powiem wam, bardzo pomocne. Także chyba omówiłem całą instalację, także teraz co? Pasuje ją obrócić. Będę ciągnął z jednego ujęcia. Muszę dotknąć telefon, czy mi się nie przygrzewa. Nie, nawet nie ma źle. Także gorzej. Albo dobra. Słuchajcie, zrobię na razie stop klatkę. Dobra, słuchajcie, obróciłem go, bo nie było sensu nagrywać, jak to obracam. To jest paleta na kółkach, także w miarę idzie. Za małe kółka sobie kupiłem, muszę sobie większe kupić. I tak, temat pracy paneli, tak? Teraz wchodzimy. Czyli tak, mamy po kolei może. O, nawet fajnie widać. To jest lewy panel, prawy panel, tak tutaj macie lewy panel, prawy panel. I z lewego panela leci nam, żeby to fajnie było widać jeszcze, mamy 6,5 A, z prawego leci 7 A. Jesteśmy ustawieni tak, o. Tutaj tak w przybliżeniu to wszystko traktujmy. Dalej, z całości, słuchajcie, nam leci 13,7 A z paneli do regulatora, a z regulatora na baterię już idzie nam, o, i to jest fajne, dla mnie przydatna rzecz, tylko właśnie czy ja złapię ostrość. Jest w miarę. On teraz miga, ten wyświetlacz, jak chyba wyłączę to światełko zupełnie, o, bo on jak właśnie ładuje światełko, jest to miga. A teraz to już w ogóle nic nie widać. Kurde, i to jest właśnie najgorsze. Nagrywaj z czegoś, jak tu kompletnie nic nie widać. Odbija się wszystko w tych wyświetlaczach i to mnie najbardziej denerwuje. Musi być chyba ta lampka. Niestety, włączymy. Spróbuję jakoś tak. No idzie 27,4 A. Przed chwilą szło 30 A. Tylko bardzo szybko się na tym układzie napięcie podniosło na 13 V. Czy szybko? Nie szybko, bo w miarę bateria była rozładowana. Dlaczego nam obcięło? Właśnie się zastanawiam teraz, bo szło 30 A bez żadnego problemu. Zobaczymy, może jaki kod mi tutaj wlazł. No, czasem tak bywa. Szło 30 A, a teraz idzie mniej. 27,3. Może przez to idzie, że jest właśnie 13 V. Powiem wam, nie wiem, ale dobra, najważniejsze jest to, że słuchajcie, obcina. Ja może wiem dlaczego. Może się panele nagrzały do słońca i zaczyna to spadać, ale aż tak chyba nie powinno spadać. No nie wiem, będę to jeszcze obserwował sobie. No dobra, wróćmy do tematu. Czyli tak, tutaj teraz mamy, chodzi właśnie o te diody. 5,5, 5,9 z prawego mamy. 11,9 A nam idzie, 11,8 nam idzie na regulator. A z regulatora nam wychodzi 13 V, 7 A i to nam daje 350. Dlaczego właśnie szło bardzo ładnie 30 A przedtem i teraz obcięło. Nie wiem dlaczego stało. Pobawimy się z tematem dalej, czyli jak to działa, że te diody się przydają. Tylko muszę go teraz podciągnąć. O, troszeczkę przestawiłem i zobaczcie. Prawy panel jest w słońcu teraz, praktycznie się tak uparł, no jeszcze nie jest bezpośrednio, tak delikatnie słońce pod końcem, a lewy już tak trochę w słońcu, trochę w cieniu.
I zobaczcie, z lewego idzie nam 2,80, to tak kombinuje 3 ampery, a z prawego idzie nam 8. I to też właśnie zrobię z tego film. Jakby nie było tych diod, to ten prąd z prawego panela zacząłby się tutaj wracać do lewego i zacząłby go grzać. A tak diody nie pozwalają, że prąd płynie. Dioda robi coś takiego, o widzicie, to jest nawet rysunek. Tutaj macie diody, że prąd przepływa tylko w jedną stronę i nie ma prawa się cofnąć. Są różne inne typy diod, ale my tutaj tylko omawiamy ten typ. Także tutaj płynie prąd i tutaj płynie prąd. I ile z jednego i z drugiego napłynie, tyle pójdzie w regulator. No i tak jak było, tu mamy 9,6, tutaj mamy 3. Nie wiem, jak to sobie tam regulator później już przelicza. On pokazuje, że suma mu wychodzi 12,6 ampera. I widzicie, przedtem szło jakieś 27 amper. Właśnie nie wiem, czego 30 nie szło. Może właśnie przez to, że albo panelach, albo... Dobra, nie czepię się tego, bo tutaj teraz szłoby 2 godziny. Przesunąłem, widzicie, wszystko. Dalej idzie praktycznie ta sama moc jak przedtem. 27, przedtem szło teraz 26 i 352 W idzie nam teraz w tym momencie, a ten panel jest do słońca, a ten nie jest. I widzicie, jakbyście mieli 2 panele do słońca, to dalej by to szło 390-400 W. No i tyle tak naprawdę. Tyle byłoby tego pożytku, że jak ktoś powie, że w dzień pochmurny więcej mi naprodukuje. Jak pochmurny jest dzień, to tej produkcji nie będzie. Mamy to słońce, ile jak najwięcej ono po prostu sobie po tym niebie operuje i taki właśnie układ południowy, wschód, południowy aż tak regulatora nie obciąża. No widać i tak, że tam pewnie z 600 W jak nie więcej po prostu idzie, mimo tego, że są panele w pionie. Widzicie, słońce jest wysoko, teraz mamy końcówkę maja, słońce wysoko, a tutaj produkcja jest nawet z pionu, także nie trzeba ich kłaść, cudować, kombinować, idzie z pionu bez żadnego problemu. I sobie, słuchajcie, to leci. Także jeszcze zrobimy tak, żeby go obrócić tak. O! Żeby, o, właśnie, ten już jest na pewno w cieniu, bo to słońce od środka zaświeciło. Tylko że to jest bifacjal i no nie mam innych paneli do testów i teraz on z tej strony zaczyna produkować, też wyłapywać, a z tej już, że jest w cieniu. Ale zobaczmy, co jest. O, także idzie nam 2,5 ampera z tego przyświeciło. No spróbuję go tak ustawić, żeby ani słońce, ani w cieniu nie było. Tak chyba jest centralnie teraz, że ani tu, tak na styk. No tyle, 2,5 ampera cały czas. Tu idzie nam 8,9 ampera. 11,9 idzie na regulator z paneli, z PV, widzicie. I do baterii już teraz nam wpada 25 amper. 334 W. No to cały czas ten przelicznik nam tutaj wychodzi. Także obróćmy to. Słuchajcie, jak mi się to nie wypieprzy za chwilę, to chyba tego nie obrócę, bo mi się kółka muszą same z siebie obrócić. Także podciągnę. Kurde, ciężkie to, powiem wam. To za 100 kg waży. O, się wypieprzy, to będzie. Dobra, jest w miarę do słońca. A dodatkowo jeszcze te panele jeszcze są pod takim kątem, bo tutaj grunt jest taki. Także czekajcie, ja go może spróbuję na proste podciągnąć i zobaczymy, czy pełna moc z niego pójdzie. Dobra, przesunąłem dalej, ale nic to nie zmienia. Mi się wydaje przez to, że zobaczcie, podpiąłem tutaj ile volt idzie już z paneli i spada to. Panele zaczynają się grzać coraz bardziej, 26,8 V, a on ma pracy. O, tu jest to VOC magiczne. Nie wiem, czy będziecie widzieć. To jest to VOC. O, miernik się już jeden drze. Będzie widać, czy nie? Zobaczcie, tu jest. Tu czy nie? Kurde, ja tu nie widzę, na co. Open Cat Voltage. Tu czy tu? O, jest Open Cat Voltage. Widzicie? 38,4 V i ten panel elegancko sobie poradzi. A tutaj pracy ma, ile on ma? 32. Tu jest, gdzieś tu jest, o jest 32,5 V to jest jego takie pracy. Także spadło do 26 V i mi się wydaje, że po prostu przez to moc została ograniczona. Tu mamy te 26 V,
Trzeba by było to pomnożyć ogólnie, zobaczyć. Albo sobie regulator z tym nie radzi, powiem wam, nie wiem. 43 stopnie mają żeberka. Ogranicza moc, nie wiem. Dobra, bo mi się tutaj już piszczą. Jest na DC. Także cały czas, jak ja to mówię, nauka. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. No i finalnie już lecimy. Już długi film się zrobił. Także jeszcze raz skierowane w miarę do słońca. Tutaj mamy z lewego 7,7, z prawego 6. Napięcie 26,7, 26,8. Co regulator przerabia na 14,3 A. Jak widzicie, na więcej jak 15 A po prostu tutaj w żadnym układzie nie pójdzie, dlatego 16 amperowy bezpiecznik jest wystarczający, by w termowizji zobaczyć te diody, bo o kurde, gorące. One są w cieniu. Pamiętajcie, to właśnie jest z tymi diodami. I może też te diody, jak się im bardziej się grzeją, tym bardziej też tą energię zabierają niestety. Grzeje się to okropnie, te diody. Także z tymi diodami też zobaczymy dalej w tematach. Nie upychaj tego nigdzie. Niech to będzie najlepiej w cieniu, bo niestety diody się grzeją. Ja z diodami dopiero zaczynam zabawę tak naprawdę. No i idzie 25 już amper. Obcięło, widzicie, dwa panele mamy, a tylko idzie 25 amper. Mało trochę. Ja chyba jeszcze tak z mojej durnej ciekawości zapnę, słuchajcie, jeden panel bez diod, obrócimy do słońca i zobaczymy, co się stanie. Dobra, panel wypięty, widzicie, bez diod, drugi tutaj sobie dioda wisi, diody gorące. Z panela leci prawy panel, 9 A leci, 32 V, od razu się volty poprawiły też. Także no niestety bitwa dwóch paneli była przy okazji i ograniczenie regulatora. Tak mi się wydaje. 9,2 A teraz idzie. I dajemy z jednego panela 20 A nam leci. Z jednego panela 268 W. Także tak to leci. A jakbym dopiął teraz na szybko drugi. Tego tutaj z diodą, to bez diody. Co się stanie? Wybuchnąć nie wybuchnie. A no właśnie, ten daje, a ten nie powinien pobierać. Czyli ten w cieniu też powinien dawać. Także nie wiem, jestem ciekaw, powiem wam. Jestem ciekaw, co się stanie. Będzie długi film, ale ciekawy. 2 ampery nam tutaj idzie. Tutaj nam idzie dalej to, co szło. Prąd mamy 32 V i idzie nam 12 A teraz. Idzie na 25,9 w takim układzie, tylko taki nasłoneczniony z diodą, a taki bez, bo on akurat by wtedy nie pobierał, w drugą stronę jednak by to słuchajcie, nie działało. No. Dodatkowo mi się wydaje, że jednak już ten pion, panele złapały temperaturę i to też ma wpływ. Nauka, jeszcze raz nauka, ale jakby nie było układ taki południowy wschód, południowy zachód, daje trochę mniej, ale daje w dłuższym czasie i to jest ważne. Można sobie jeszcze później więcej, no mówię, to jest najmniejszy regulator, jaki chyba może być MPPT do 50 V i tu mamy takie możliwości, ale próbuję z niego wycisnąć ile się tylko da. Ja się tak mówię, ja się tego cały czas uczę. Dawajcie w komentarzach znać, co źle, co niedobrze. Niektórzy to przeliczą od razu bardzo szybko. Ja tutaj nie będę przeliczał, bo wyjdzie 3 godziny filmu, a nie o to chodzi tak naprawdę. Także mi się wydaje, że chyba będzie tyle. Druga instalacja omówiona. Także ja tak naprawdę jak ten... O, ktoś tu do mnie dzwoni jeszcze. Zaraz będziemy odbierać od niego na spokojnie. Ja tak naprawdę jak już... no nie no, po tym teście po prostu to rozbieram i robię układ na... Nie na tą rękę mam, na 3 panele, czyli będzie wschód, południe, zachód. I dalej pod ten regulator na 3 diodach. Zobaczymy, jak to się spisze. I mi się wydaje, że nawet taki słupek sobie dziś postawić z palety zbudowany to będzie najlepszy. Tylko przewody podciągnąć. Albo postawić jeden panel jako tracker, albo 3 takie panele za 50 panele kosztują grosze dosłownie do tego, co było tak naprawdę. I
mieć cały czas. Tylko muszą być diody, bo bez diod. A z drugiej strony, kurde, powiem wam, zapnę to jeszcze bez diody. Kto wytrzymał do końca, to zobaczę. Jak nie, i tak będę robił z tego osobny film. Także przypinam to bez diod i zobaczymy, co się dzieje. Bo może ja jestem w błędzie i się tylko naoglądałem jakichś filmów, nie? Dobra, zobaczymy. Powiem wam, nie wiem czemu, ale mi się 2 razy dźwięk z mikrofonu nie nagrał. Teraz już mi wyskakuje powiadomienia. Przedtem mi wyskoczyło, że z tego mi nagrywa z telefonu. Dobrze, że akurat było blisko i było mnie słychać. Także coś, ja go wyłączałem, włączałem. Coś się musiał system pogubić. Czyli widzę, że przed każdym nagrywaniem lepiej po prostu wpiąć, wypiąć dla pewności. Ale napis mi się tu pojawił, że z zewnętrznego to powinno działać. Jest. Wpięte mam 2 diody. Słuchaj, znaczy 2 diody. Wypięte mam diody już zupełnie. Układ dalej mamy taki, jedno w tą, drugie w tą. Czyli ten taki trochę zacieniany. I co to teraz się dzieje? Słuchajcie, tutaj dalej 2,5 ampera, tutaj leci 8 amper. Prąd mamy 32,4. Tutaj nam leci 11,7. Daje nam to 25 amper. 314, no powiem wam, to kurde działa to. To ja nie wiem, co mi to te diody robią na złość, czy co. Przesuniemy go. Się może nie wypieprzy do słoneczka. Mówię, że osobny film z tego będzie ogólnie, bo trochę tego nie rozumiem. Idzie porówno, nie ma diod założonych. Napięcie nam wzrosło elegancko. 12 amper. No i leci to samo, co nam szło z diodami. No, bardzo ciekawie to wygląda. Dobra, słuchajcie, myślę, że na tym zakończymy. Dajcie znać, co myślicie o tym. Mówię, ja się tego uczę. W komentarzach na pewno wiele rzeczy bardzo ciekawych będzie. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także ja to kończę, spinam na... Buduję na 3 panele, rozbieram, buduję na 3 panele i testujemy, słuchajcie, dalej. Bo tak dzisiaj pierwszy dzień słońca i tak naprawdę z wami to testuję z diodami, bez diod i... No i może i dobrze, bo będzie tak bardziej po prostu fajnie, nie? Także lajki, suby, kawy, jak to woli. W opisie macie wszystko, co tutaj to łatajstwo w miarę jest. Także do wszystkiego macie linki w opisie. Z mojej strony tyle. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Trzymajcie się i do następnego.